Witam ponownie wszystkich subskrybentów i gości na moim kanale. Tym razem wrócimy do modułu CC2530. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem, w jaki sposób wgrać oprogramowanie routera. Tym razem chcemy zrobić router, ale jednocześnie urządzenie końcowe. Wgramy oprogramowanie routera, ale jednocześnie będzie to barometr, czujnik światła, czujnik ruchu i także sterowanie przekaźnikiem. Zobaczmy, jakich elementów dzisiaj użyjemy. Na górze mamy moduł CC2530 z anteną. Na dole mamy moduł czujnika barometru, czyli BMP 280, ewentualnie BME 280. Na dole po prawej stronie mamy czujnik oświetlenia. Jest to moduł GY30, a tak naprawdę BHT 1750. Powyżej mamy czujnik PIR, no i po lewej stronie mamy przekaźnik SSR. Spróbujmy krótko omówić schemat podłączenia wszystkich elementów do modułu CC2530. Zacznijmy od zasilania. Całość zasilam prądem przemiennym, więc muszę go zamienić na prąd stały na 5 V przy pomocy HLK PN01, z którego wychodzi już prąd 5V. Część urządzeń działa na 3,3 V, więc przetwarzam to przy pomocy AMS-a 1117 na 3,3 V. Podłączenie do naszego modułu. Sensor PIR. Mamy przed sobą czujnik ruchu, czujnik PIR HCSR 501. Z jednej części tego czujnika mamy dwa potencjometry. Jeden odpowiada za czas trwania stanu wysokiego po wykryciu obiektu, a drugi za czułość czujnika, czyli za dystans, w którym wykrywany jest ruch obiektu. Po drugiej stronie mamy 3 złącza. Te złącza to VCC, czyli napięcie powyżej 4,5 V. W naszym przypadku będzie to 5V zasilanie. Po środku wyjście out sygnałowe i zewnętrzne to wyjście GND, czyli do masy. Podłączam pod napięcie 5V i masę, a środkowe złącze sygnałowe wpinam do pinu P02. Moduł sprawdzający jasność w pomieszczeniu, czyli BH1750. Moduł GY30 to inaczej BHT 1750. Zasilany jest napięciem 3,3 V. Mamy również wyjścia magistrali I2C, czyli SCR i SDA. Mamy dodatkowo jeszcze jedno wyjście adresowe. Zależnie od tego, czy jest tam stan niski czy wysoki, zmienia to adresowanie w tej magistrali SDA. Domyślnie jest tu stan niski i taki pozostawimy. VCC to jest 3,3 V, masa oczywiście. SCL wpinam do pinu P10, SDA, czyli szyna danych, idzie do P05, natomiast adresowy pin do masy. Przekaźnik podpinam pod P06 i oczywiście pod 5V i masę. I wreszcie został nam barometr, czyli BMP 280. To jest moduł BMP czy BME 280. Zasilany jest napięciem 3,3 V. W pinach mamy piny SCL i pin daty SDA i tych pinów użyjemy, czyli będzie to wersja BMP 280. Tu podpinam SDA, podpinam pod pin 1.3, a SCL podpinam pod pin wspólnie z
z BH1750 pod pin P10. Przechodzimy teraz do programu PTVO Firmware Configuration i w tym programie wykonamy plik wsadowy, który będzie potem wrzucany do modułu CC2530. Pracę rozpoczynamy od wyboru płytki, którą mamy. Ja mam akurat sam moduł CC2530 bez dodatkowych modułów, ale zobaczmy, że może tych wersji może być trochę więcej. A więc CC2530. Typ urządzenia może być router, może być urządzenie końcowe bez routingu, może być urządzenie końcowe aż z 16 kanałami i może być wersja Power Save Mode. My wybieramy wersję router. Teraz w tej części ustawimy sobie poszczególne urządzenia. Zacznijmy może od czynnika jasności światła, czyli BH1750. Ustawimy go pod pin 3, pod output 3. Podłączony jest na schemacie pod P05, więc tu wybieramy sobie P05. Tu wybieramy BH1750. Jest pull up. Adresu nie zmieniamy. Jeśli nic nie było zmieniane w naszym module, to adres jest 35. Magistrala I2C wymaga nie tylko linii danych, ale także linii zegarowej, czyli SCL-a. Będzie ona output 5. To SCL podpięte jest pod pin 1.0. Teraz podłączamy nasz barometr, czyli BMP 280. Niech będzie to w output 4. Podpięte było pod pin P1.3. Tu wybraliśmy BMP 280 po magistrali I2C. Pull up. Adres również pozostaje niezmieniony 118, jeśli niczego nie zmienialiśmy w naszym module BMP. Zwróćmy uwagę na kolejność. Najpierw są linie danych, tych dwóch czytników, a na końcu jest linia SCL, czyli linia zegarowa. Kolejnym elementem będzie czujnik PIR. Tym razem ustawimy go najpierw na input. Niech to będzie input 2. Według schematu podpięty miał być pod pin 0.2. I tu już widzimy komunikat. Input 2 nie może być pull up inaczej niż P01, P02, P03. Co to oznacza? Jeśli ustawiliśmy P01 pull up, to P02, 03 i tak dalej nie mogą być już inaczej. Jeśli ustawimy P1 coś tam na pull down, to wszystkie P1 i następna literka, cyfra, wszystkie muszą być pull down. Ponieważ tutaj mamy P05 ustawione na pull up, to wszystkie P0 musiałyby być na pull upie. W związku z tym musimy zmienić pin w naszym module, do którego dołączymy nasz czujnik PIR. Niech to będzie P22. Dwójek tu nie mamy. Jest GPIO i tu możemy zrobić pull down. Link to output. Potraktuj jako switch. W różnych stronach, szczególnie na PTVO, podają, że powinno być zaznaczone inverted. Ja nie zaznaczam i u mnie działa poprawnie. Mamy już input, to musimy jeszcze zaznaczyć output, bo było link, czyli podlinkuj do output 2. W output 2 wybieramy sobie dowolny pin powyżej 2,2. Ja przykładowo wybrałem 3,1. Oczywiście GPIO, to już nie ma znaczenia, bo jest to pin wirtualny. Remember state i w ten sposób dane odczytane tutaj z czujnika PIR będą na zewnątrz pokazywane w output 2.
Ostatni czujnik to to dane do sterowania naszym przekaźnikiem. Zrobimy to w outpucie, niech to będzie output 6 i tu również mieliśmy zaznaczyć P1.3, ale wszystkie jedynki są w pull-upie, więc zmieniamy znowu PIN na P2.1. Wtedy schemat będzie wyglądał następująco. Zmieniliśmy tylko podpięcie pinów GPIO i pinu przekaźnika. Mamy output 6 P21, GPIO pull down, ponieważ w moim przypadku przekaźnik sterowany jest stanem wysokim, bez inverted i remember state. Robimy save, zapisujemy to sobie jako korytarz i mamy zapisane. Jeszcze małe wyjaśnienie, o co chodzi z tym pull up i pull down. Włączając opcję pull up, włączamy wewnętrzny rezystor, który podciąga up, czyli do napięcia zasilania. I takiej opcji wymagają moje czujniki, które korzystają z magistrali I2C. Natomiast te czujniki, które załączają stan wysoki, wymagają podłączania pull down, czyli przez rezystor do masy. Wtedy na pinie jest stan 0, a dopiero czujnik, na przykład czujnik PIR wskazujący ruch, da sygnał 1. Podobnie z przekaźnikiem. Jeśli będzie 1, to ona wyjdzie na przekaźnik, a tak w domyśle jest 0, czyli przekaźnik wyłączony. Dlatego jest pull down. Wgrywamy teraz nasz soft do Raspberry i wgrywamy podłączamy moduł CC2530 i wgrywamy soft. Nie będę tego omawiał, pokazywał. Jest to dostępne w jednym z moich poprzednich filmów. Oprogramowanie jest już wgrane. Przechodzimy więc do sprawdzenia, czy nasz moduł działa. Odpinamy go od Raspberry i podłączamy cały układ zmontowany do zasilania. Podłączamy układ do zasilania, logujemy się do naszej maliny przy pomocy puty i wchodzimy w katalog Zigbee to MQTT przez data. Tam edytujemy plik configuration YAML, sudo nano configuration YAML. W tym pliku znajdziemy dodany już nasz moduł. On zwykle będzie z jakąś nazwą, friendly name. Ja tutaj już wcześniej poprawiłem znaleziony wcześniej nasz moduł, który jest z tą nazwą C57 na friendly name router. Tą nazwę trzeba sobie edytować. Jeśli tu jest jakiś nowy wpis, to znak, że urządzenie jest znalezione. Teraz przechodzimy do programu WinSCP. Pokażemy inny sposób sprawdzenia, czy nasz moduł jest znaleziony. Logujemy się do maliny. Tu mamy wszystkie katalogi naszej maliny. Wchodzimy w katalog Zigbee to MQTT, w katalog Data, w katalog Log. Tu są logi naszego Zigbee to MQTT. Wchodzimy w najnowszy katalog logów i edytujemy plik log.txt. Mamy tutaj plik loga. On podaje, że znalazł oczywiście koordynator, czyli mój moduł CC2531, który wpięty jest do Raspberry, ale znalazł także 6 urządzeń. Wśród tych urządzeń m.in. jest nasz router o nazwie PTVO Switch Custom Devices. Warto zauważyć, że na końcu tego wpisu jest w nawiasie podane, że jest to router, nie end device, ale router. Czyli znalazł ten nasz moduł jako router. Przewijamy na sam koniec tego pliku loga i tu znajdujemy ostatni wpis, albo jeden z ostatnich, ten, który będzie
miał w tytule tego wpisu Zigbee to MQTT przez router. Robię specjalnie Enter, żeby go wyróżnić. To jest ten wpis cały do końca ekranu. To jest plik, który Zigbee to MQTT wysłało do MQTT. Mamy tam informacje Devices L3, Devices L4, Illumination, Lux. Mamy także informacje o ciśnieniu, Pleasure L4. Jest informacja także o temperaturze, Temperature L4, a więc wszystkie te dane zostały przekazane do MQTT. Małe wyjaśnienie. Z pliku tego loga Zigbee to MQTT wynika, że przekazuje on do MQTT następujące dane. Device L3 równa się 23. To znaczy, że pod L3 to był nasz czujnik BMP. Jest na adresie 23. Z tym, że ten adres 23 jest w zapisie w heksach, a w PTVO pisaliśmy tam 35 w systemie decymalnym. Czyli decymalnie, dziesiętnie 35 to jest w heksach 23. Device L4 to jest nasz czujnik jasności BH1750. Jest na adresie w magistrali na adresie 76 w heksach, bo ustawialiśmy decymalnie 118. Potem przekazywane są już konkretne pomiary. Illuminance Lux L3, czyli jasność w luksach z linii L3 i podane było tam 10 z kawałkiem. Pressure L4, czyli z linii L4 ciśnienie i temperatura z tego czujnika BHT 22 i coś. Te wartości, te nazwy warto zapamiętać. Przechodzimy teraz do Home Assistanta. Najpierw sprawdzimy, czy nasz moduł o nazwie router jest widoczny. Patrzymy w Zigbee Map, robimy update i w Zigbee Map widzimy już na niebiesko router. Na żółto są urządzenia końcowe, a na niebiesko są routery. Wchodzimy w konfigurację urządzenia i tu również widzimy nasz router. Klikamy w niego i zobaczymy sobie encje, które występują w tym routerze. Są o nazwie router L1 do L14, ale zauważmy, że są tam sensory i switche od L1 do L16. Nie mamy jednak tych naszych znalezionych wcześniej elementów. Możemy sprawdzić jeszcze w jeden sposób, czy nasz router jest widoczny w asystencie Zigbee MQTT. Był o nim filmik w którymś z poprzednich odcinków. Tu również jest router, to znak, że router przez system jest widoczny. Skoro nie mamy tych naszych wybranych elementów, jak jasność, temperatura, a są one w MQTT, to musimy je dodać do pliku konfiguracyjnego. Robię to przy pomocy has configurator. Edytuję sobie plik configuration YAML naszego Home Assistanta. I tu interesują mnie dwa działy. Sensor, w którym są różne sensory, i poniżej mam jeszcze drugi dział, binary sensor. Tutaj dodajemy w sensorach następujący opis. Platform MQTT, nazwę sobie daję ciśnienie korytarz. State topic zawsze będzie Zigbee to MQTT przez router, a w template robię value, JSON i wstawiam tutaj już te nazwy, które wcześniej mieliśmy zapamiętać. Na przykład Pleasure L4. Dzielę to przez 100, ponieważ on daje, w taki sposób zapisuje, że żeby było po przecinku, to muszę to podzielić przez 100. Potem jest temperatura korytarz.
Znów state topic jest taki sam, tylko value jest inaczej. Jest temperature L4. Dodałem jeszcze w czym jest to mierzone, czyli unity. To są stopnie Celsjusza, wcześniej były hektopaskale. Trzeci to jasność korytarz, w luksach mierzony. I znów zmieniłem value, wyszło na Illuminance Lux L3. W ten sposób te trzy czujniki zostały dodane do konfiguratora. Jasność korytarz, ciśnienie i temperatura. Przeładowałem sobie Home Assistanta, żeby zostały one wczytane i tworzę nową encję. Pierwsza to było temperatura. Temperatura korytarz. I już widzimy 22,8. Druga encja to będzie ciśnienie, korytarz. I jest podane, jest przecinek, są dwa miejsca po przecinku, dlatego był ten podział przez 100. I jeszcze jasność korytarz 10,8 luksa. Zapisujemy. I mamy już temperatura korytarz, ciśnienie korytarz i jasność korytarz. Pozostaje nam jeszcze dodać dwa inne czynniki. Możemy to zrobić router L6, ale sensor. Nie sensor, tylko switch. Router. Tak jest. To będzie nasz przekaźnik. Można było go również zapisać w pliku konfiguracyjnym w binarnych sensorach. I mamy już router L6. Dodamy do tego jeszcze czujnik ruchu, który przecież jest w naszym module. Znów edytujemy plik configuration i tu w binarnych sensorach dodajemy jeden wpis. Znowu platforma MQTT, nazwiemy to ruch korytarz dół. Tak sobie nazwałem, ponieważ tam to będzie umiejscowione. Dodaję device class motion, payload on 1 of 0. Wiadomo, że value będzie state L2, bo pod out 2 podpięte był nasz czujnik PIR. I teraz dodajemy jeszcze encję czujnika ruchu. Ruch korytarz dół. To nazwijmy sobie jeszcze całość to router. I już widzimy całość. Temperatura, ciśnienie, jasność, przekaźnik i ruch, czyli czujnik PIR. W ten sposób wszystkie nasze urządzenia z naszego modułu są już widoczne. Można to zrobić jeszcze w taki sposób. Temperaturę porównać z innymi czynnikami. Wykres historii jasności, historii ciśnienia korytarza. Widać, że dopiero został włączony nasz moduł. Albo w taki sposób, jak robiliśmy wcześniej. W ten sposób zbudowaliśmy nasz moduł CC2530 jako router z podłączonymi urządzeniami końcowymi. Czujnikiem PIR, barometrem, czujnikiem jasności oraz przekaźnikiem. Potem podłączyliśmy to wszystko do naszego Home Assistanta. W następnym odcinku spróbuję podłączyć to wszystko także pod Domoticza. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.